Niedziela 6 marca, Maciej Orłoś. Zaczynamy kolejny odcinek specjalny WTS-u poświęcony sytuacji na Ukrainie. Wojna trwa już 11 dni. Rosyjskie wojska próbują wedrzeć się do Kijowa, napotykając zdecydowany opór żołnierzy ukraińskich oraz cywilów. Przypomnę jeszcze, że WTS nie jest programem informacyjnym, tylko publicystycznym, ale postaram się podsumować wybrane wydarzenia ostatnich dni. Chwała Ukrainie i zaczynamy. Ostatnio Jeremy Bowen z BBC opublikował na Twitterze zdjęcie 18-letnich chłopaków z Kijowa, wolontariuszy, którzy zgłosili się do obrony stolicy, przeszli ekspresowe 3-dniowe szkolenie. I takich osób jest w całej Ukrainie bardzo wiele. Kijowa bronią nie tylko żołnierze, ale i cywile, młodzież, studenci, czy nawet emeryci. Nie, Władimirze Putinie, to nie są faszyści, naziści, czy jak tam jeszcze chciałbyś ich nazywać. To zwykli ludzie, którzy chcą bronić swojej ojczyzny. Przy okazji warto zacytować rosyjskiego podpułkownika wziętego przez Ukraińców do niewoli. Jak byliśmy jeszcze w Rosji, media mówiły o tym, że na terytorium Ukrainy panuje reżim faszystowski, że nacjonaliści, naziści przejęli władzę w swoje ręce, że zwykłym ludziom trzeba pomóc wyzwolić ich od tego, mówiąc dosłownie, G. I taki cel przed nami postawiono. Kiedy tylko tutaj weszliśmy, a potem kiedy zobaczyłem wystąpienia waszych zawodowych bokserów, Usyk i Łomaczenko to moi ulubieni zawodnicy, po prostu moi bohaterowie, naprawdę. Ci ludzie byli po prostu gotowi, żeby wziąć broń do ręki. Mówią o tym, że oni nas tu nie wzywali. I mi zrobiło się po prostu wstyd, że przyszliśmy na terytorium Ukrainy. No właśnie, wstyd. Ten podpułkownik nie jest na pewno jedynym rosyjskim wojskowym, którym teraz jest wstyd. Przejrzeli na oczy i zrozumieli, jak działa ta straszna rosyjska propaganda. Jednak kusi mnie, żeby powiedzieć tak. No szkoda, że dopiero teraz. Naprawdę. Warto też wspomnieć o wymianie zdań na Twitterze między, mówiąc ogólnie, Rosją, a naszym eurodeputowanym byłym szefem MSZ Radosławem Sikorskim. Zaczęło się tak, że w dniu rozpoczęcia agresji Sikorski umieścił komentarz pod wpisem na oficjalnym koncie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji na Twitterze. Rosyjskie MSZ zacytowało Putina, który tłumaczył, że celem tej operacji jest ochrona osób, które od lat borykają się z ludobójstwem dokonanym przez reżim kijowski. Sikorski napisał wtedy tak. Pozwolę sobie ująć to tak dyplomatycznie, jak tylko potrafię. Pierlić ciebie i twoje kłamstwa. Niech żyje wolna Ukraina. Tydzień później na ten komentarz odpowiedział Michał Uljanow, stały przedstawiciel Rosji przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu. Ten facet twierdzi, że był dyplomatą. Możecie w to uwierzyć? Czyli pan Uljanow tydzień myślał i wymyślił wersję ad personam, ale oczywiście trudno nazwać tę odpowiedź błyskotliwą. W każdym razie na pewno była zacienka na Radosława Sikorskiego. Jego riposta brzmiała tak. Czy nie jesteś jednym z tych kłamców, którzy twierdzili, że Ukraina zamierza zaatakować, a Rosja nigdy nie zrobiłaby czegoś tak barbarzyńskiego? Służysz zbrodniarzom wojennym, więc zrezygnuj i przeproś, albo spierdaj. Michał Uljanow pewnie znowu będzie chwilę myślał, poczekajmy, ale na jego miejscu ja bym zrobił tak, jak zasugerował nasz eurodeputowany. Po prostu. Zachodni dyplomaci są kompletnie z innego świata niż Putin et consortes. Zawsze w białych rękawiczkach, elegancko, grzecznie. Okej, ja to rozumiem. Ale gdyby doszło, pewnie nie dojdzie, ale gdyby doszło do debaty między Putinem a jakimś reprezentantem Zachodu, to chciałbym, żeby Europę reprezentował na przykład właśnie znający Rosję, znany z ciętego języka Radosław Sikorski. Bo na brednie Putina potrzebne są mocne riposty. Na jego chamską postawę potrzebna jest mocna odpowiedź. Tymczasem Putin zablokował Rosjanom dostęp do wolnych mediów, takich jak BBC w języku rosyjskim, Deutsche Welle, CNN czy rosyjskojęzyczny niezależny portal Meduza, którego redakcja mieści się na Łotwie. Szykanowana jest także ostatnia wolna gazeta w Rosji. Napisała o tym Wirtualna Polska. Nowa gazeta ogłosiła, że jej serwis informacyjny przestaje działać. Wstydzimy się tego kroku, ale nie mamy wyjścia, deklaruje redakcja. Szef newsroomu niezależnej od Kremla Nowej Gazety, Nikita Kondratiew, poinformował, że jest to związane z nowymi przepisami, według których za rozpowszechnianie w Rosji informacji o wojnie w Ukrainie grozi dziennikarzom 15 lat więzienia. Czym są nieprawdziwe informacje? To na przykład wiadomości o zabitych cywilach, ostrzeliwaniu miast czy zabitych żołnierzach rosyjskiej armii. Będziemy musieli zapomnieć o strzale w miastach, będziemy też musieli zapomnieć o losie naszych żołnierzy. Gdy tylko wejdą w życie przepisy o cenzurze wojskowej, a pozostaje już tylko czekać na podpis Władimira Putina, będziemy musieli przestać publikować raporty z frontu.
Nie będziemy już mogli mówić prawdy o walkach w Ukrainie. W ciągu kilku ostatnich dni Nowa Gazeta musiała za publikację prawdziwych informacji zapłacić kary w wysokości 1 300 000 rubli, około 47 000 złotych. Jeszcze dodam, że redaktor naczelny Nowej Gazety Dmitrij Muratow to laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 2021 roku. Prześladowanie Nowej Gazety ma tragiczny wymiar. Zamordowano w Rosji aż 6 dziennikarzy tej redakcji, w tym Annę Politkowską w 2006 roku. Ale czy świat się tym przejmował? Nie za bardzo, powiedzmy sobie jasno, nie za bardzo. Dużo bardziej uśmiechał się do Putina i się z nim fotografował na różnych imprezach typu Igrzyska w Soczi w 2014 czy Mundial w Rosji w 2018 na zasadzie kasa się zgadza, więc wsio w paradkie. Teraz świat się obudził, ale pytanie co dalej? Jak długo wytrwa w tym olśnieniu na temat putinowskiej Rosji? Na polskich granicach trwa największa w Europie od czasów II wojny światowej akcja pomocy humanitarnej. W czwartek szef Agencji ONZ do spraw uchodźców poinformował, że według szacunków z terenu Ukrainy uciekło już ponad 1 000 000 uchodźców, z czego do Polski trafiło około 600 000. Kolejny raz okazało się, że Polacy w czasie sytuacji kryzysowej, niezależnie od dzielących nas różnic, potrafią się zjednoczyć i z niezwykłą empatią i z sercem zaangażować w pomoc. Wsparcie oferują na przykład prywatne placówki medyczne czy polskie spółki komunikacyjne, które wprowadziły bezpłatne przejazdy dla wszystkich Ukraińców uciekających ze swojego kraju. Skoro mówimy o przejazdach, to w sieci pojawił się apel młodego Ukraińca, Siergieja, który mimo przysługującego mu darmowego biletu zakupił go. Zresztą sami posłuchajcie. Muszę jechać do Olsztyna pociągiem, nie? I jak się okazało, to dają dla Ukraińców bilety za darmo. Ale ja powiedziałem, że ja mogę zapłacić i ja zapłaciłem, chociaż pani mówiła, że za darmo, ale ja uważam, że za darmo to dla tych, kto przyjeżdża z Ukrainy, co mama, dzieci, kobiety, dzieci, to oni za darmo. I chciałem zwrócić się do Ukraińców, żeby też nie brali, kto może kupić, to kupujcie, bo to też jest ważne, bo te ludzie, co tam sprzedają bilety, oni muszą dostać wypłatę. Te kierowcy, te pociągi, to wszystko też trzeba opłacać. I poprosiłbym, żeby nie było tak, że Ukraińcy jest taki, że tylko za darmo. Kupujcie, kto może kupujcie, kto nie może, no to wiadomo. Dzięki za pomoc. Warto w tym miejscu wspomnieć o kompromitujących wypowiedziach Tadeusza Rydzyka, przez niektórych zwanego ojcem. W piątkowym programie Radia Maryja Aktualności Dnia straszył ludźmi uciekającymi przed wojną, podając fałszywe dane. Stwierdził, jakoby przez granicę polsko-ukraińską przeszło w czwartek 270 000 Ukraińców i niemal drugie tyle osób innych narodowości. Insynuował, że mogą to być uchodźcy z Bliskiego Wschodu, których Białoruś próbowała wypchnąć do Polski. W związku z tym zacytuję Rzeczpospolitą, żeby obalić pewne teorie rozpowszechniane np. przez Młodzież Wszechpolską dotyczące imigrantów zarobkowych z Afryki i krajów arabskich. Policja dementuje takie doniesienia i podkreśla, że od wybuchu wojny w Ukrainie nie odnotowała zwiększonej liczby zgłoszeń kradzieży, gwałtów czy innych przestępstw. Także Urząd Miasta w Przemyślu nie potwierdza, jakoby razem z imigrantami do Polski przyjechało zagrożenie dla bezpieczeństwa. Odbieramy te informacje jako typowe fake newsy, dezinformację wojenną, która ma ograniczyć pomoc dla uchodźców lub nastawić do nich mieszkańców Przemyśla. Tak napisały w oświadczeniu władze miasta. Eksperci wskazują, że pojawiające się w sieci informacje o zagrożeniu ze strony uchodźców mogą być częścią działań dezinformacyjnych związanych z wojną w Ukrainie. Ale wróćmy do Rydzyka. Jak wyjaśnia Rzeczpospolita, najsłynniejszy redaktor wśród redemptorystów, to było moje określenie, ojciec Tadeusz Rydzyk, mógł też pomylić dane dotyczące narodowości uchodźców w Polsce z tym, do których krajów uciekinierzy z Ukrainy się udają. 28 lutego Filippo Grandi, wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców, informował o 520 000 uchodźców z Ukrainy, zwracając uwagę, że 280 000 trafiło do Polski, 94 000 na Węgry, 40 000 do Mołdawii, 34 000 do Rumunii, 30 000 na Słowację i dziesiątki tysięcy do innych krajów europejskich. Także, jakby to ujął ojciec Tadeusz, tu bym ostrzegał przed bezkrytycznym wsłuchiwaniem się w jego słowa, bo bywa, że jak potłuczony. Nie ma co ukrywać, że polskie władze zdecydowanie stają na wysokości zadania. Rząd oferuje uchodźcom zorganizowaną i możliwie pełną pomoc na granicach, ale także w relokacji do innych polskich miast oraz w zakwaterowaniu.
Poza tym trwają także prace nad specustawą, która pomogłaby uchodźcom w szybkim podjęciu legalnego zatrudnienia w Polsce. W pomoc Ukrainie na poziomie międzynarodowym angażuje się też prezydent Andrzej Duda, który, jak się wydaje, wyszedł z cienia i nareszcie wykorzystuje piastowany przez siebie urząd w dobrych celach. W tym kontekście wypowiadał się na piątkowej konferencji prasowej prezydent України Володимир Зеленський. Кажу, так, почекай, будь ласка, на лінії, і я паралельно, ви уявіть собі, наші відносини і як ми працюємо. І я, коли мені дзвонить президент Польщі, Дуда, і я кажу йому, будь ласка, повиси на лінії, 1 секунду, я паралельно набираю наших військових, кажу, що дзвонить Польща, передають кров, забираємо, а вони кажуть, забираємо. І я кажу, Анджей, давай ми будемо забирати. Уявіть собі, як змінився цей світ і як змінились дипломатичні відносини. Ось це потужність, ось це близькість. Але є цей момент. Це так, Польща в усьому. Ми друзі. Ми без перебільшення в дружніх, небюрократичних обіймах підтримки. Але нам потрібні літаки, і це питання на сьогодні, воно питання всередині, я так розумію, Польщі і Сполучених Штатів. Tak przy okazji jedna tylko łyżeczka dziegciu. Jak wiecie, w Ukrainie jest teraz wielu polskich dziennikarzy, którzy na bieżąco zdają relacje z wydarzeń wojennych, no bo trwa tam wojna, więc przyjmujemy ich obecność jako coś oczywistego i bardzo słusznie. Jednocześnie oczywiście podziwiając tych ludzi, tych korespondentów wojennych za ich odwagę, wytrwałość, wręcz heroizm. To tylko przypomnę, że podczas kryzysu na granicy polsko-białoruskiej kilka miesięcy temu zakazano dziennikarzom wstępu i relacji z terenów przygranicznych, bo stan wyjątkowy, bla bla bla. I jeszcze było oskarżanie imigrantów o pedofilię i zoofilię. Nie zapominajmy o tym. To było całkiem niedawno. Rosyjska akcja dezinformacyjna niestety prężnie działa. Liczne organizacje tworzą grupy fact-checkingowe, które walczą z szerzeniem się kremlowskiej propagandy. Więc teraz kilka sprostowań, tak żeby uniknąć fałszywych informacji. O rzekomych zagrożeniach ze strony imigrantów zarobkowych już powiedziałem przed chwilą. No i dalej. Pojawiające się informacje o napaściach i zwiększonej przestępczości w powiatach przygranicznych, między innymi w Przemyślu, zdementowała tamtejsza policja. W krótkim czasie spotykamy się z ogromną ilością nieprawdziwych informacji, które służą jedynie podsycaniu niepokojów i agresji wobec określonych grup osób, tak powiedziała rzeczniczka podkarpackiej policji. Fałszywe okazują się też informacje o atakach na uchodźców na tle rasistowskim. Policja odnotowała do tej pory tylko 1 przypadek napaści na obcokrajowców. Rosyjska propaganda rozpowszechnia także fałszywe informacje, jakoby uchodźcy są okradani i zastraszani w trakcie transportu z granicy. Tu również policjanci nie odnotowali takich przypadków. Fałszywe są także doniesienia o tym, że uchodźcy dopuszczają się masowo napaści i kradzieży. Służby odnotowały do tej pory tylko 2 poważne zdarzenia z udziałem cudzoziemców. Jak więc wyraźnie widać, Rosja korzysta ze wszystkich dostępnych środków, żeby siać niepewność i zamęt. Więc pamiętajcie, żeby czerpać informacje o aktualnej sytuacji ze sprawdzonych źródeł. I uważajcie na troli w internecie. Analityk zagrożeń hybrydowych i dezinformacji Kamil Mikulski powiedział w TOK FM, że w polskich mediach społecznościowych odnotowano aż 120 000 prób dezinformacji dotyczącej inwazji na Ukrainę. Trollom chodzi o to, żeby wzbudzić w nas poczucie zagrożenia, panikę i by nas osłabić. Celem trollów w ostatnich dniach stało się pokazanie dużym grupom Polaków, że opór Ukraińców wobec Rosjan jest bezcelowy. Drugi cel to przekonanie nas, że solidarność z Ukrainą jest bezcelowa. Trzeci cel to wzbudzenie w nas nastrojów antyukraińskich i antyuchodźczych. Wierzcie mi, trolla nie trudno rozpoznać. Trzeba się tylko wyczulić na pewne symptomy, np. brak zdjęcia na profilu lub zdjęcia jakiegoś zwierzęcia albo rośliny, brak treści, krótka historia profilu, no i oczywiście brednie na temat Ukrainy. Warto zgłaszać trolli administratorom, nawet jeśli to walka z wiatrakami, to i tak warto. Światowe sankcje i niespotykana dotąd izolacja międzynarodowa Rosji zaczyna uderzać w interesy oligarchów z bliskiego kręgu Władimira Putina. Sankcje obejmą należące do rosyjskich oligarchów aktywa znajdujące się na terenie państw Zachodu, m.in. jachty, prywatne odrzutowce oraz luksusowe posiadłości. Również firmy zachodnich państw masowo wycofują się z interesów ze stroną rosyjską. Jak zauważył w programie WP
dr Marcin Zaborowski z uczelni Łazarskiego. Widzieliśmy kolejki przed bankami, rosyjska waluta straciła 40% wartości. Widać też, że oligarchowie zaczynają odsuwać się od Władimira Putina. Jeszcze nie mogą sobie pozwolić na otwartą krytykę, ale mówią dosyć wojny. Negocjujmy. Najwięksi rosyjscy oligarchowie Michał Friedman i Oleg Deripaska publicznie opowiedzieli się za zakończeniem wojny na Ukrainie. To wyraźny sygnał, że kasa przestaje się zgadzać. Michał Friedman jest największym udziałowcem Alfa Group, firmy inwestycyjnej, która ma udziały w Alfa Bank, piątym co do wielkości banku w Rosji, oraz X5, rosyjskim detaliście spożywczym. Majątek Friedmana szacowany jest przez Bloomberga na prawie 14,5 miliarda dolarów. Także inny rosyjski miliarder Oleg Deripaska za pomocą komunikatora Telegram zaapelował o podjęcie jak najszybciej rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą. Nagle więc możni matuszki Rosji zostali pacyfistami. Tylko coś mi się tak wydaje, że zamiast hasła Make Peace Not War, bliżej im do hasła Make Money Not War. No ale niezależnie od ich intencji, rosnące niezadowolenie oligarchów może być drogą do usunięcia Władimira Putina z Kremla. Niestety sam do końca nie wierzę w to, co właśnie powiedziałem o drodze do usunięcia Putina z Kremla. I wiem, że uprawiam w tym fragmencie wishful thinking. Proszę mi wybaczyć. Ale może nie doceniam roli oligarchów w Rosji. Kto wie. Brytyjski dziennik The Times informuje, że w ciągu ostatniego tygodnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeżył co najmniej 3 próby zamachu na swoje życie. Z informacji gazety wynika, że planowane są kolejne próby. Według źródeł The Times jedna z wysłanych grup była zaskoczona tym, jak dobrze poinformowana jest ochrona ukraińskiego prezydenta. Na Zełenskiego polują 2 grupy najemników Kremla z tzw. grupy Wagnera. Najemnicy znaleźli się pod silną presją Moskwy, aby przyspieszyć działania, co miałoby pozwolić na ogłoszenie widocznego sukcesu i podobno zamierzają w ciągu kilku dni dokonać 24 zabójstw z listy osób do zabicia. Straszne to jest. Źródło bliskie najemnikom w Kijowie twierdzi, że mimo utraty części grupy w nieudanych operacjach w tym tygodniu, nadal jest ich w Kijowie prawie 400. W środę Centrum Strategicznych Komunikacji i Bezpieczeństwa Informacyjnego przestrzegło, że Rosja może przygotować nagranie, tzw. deepfake, z twarzą prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego, rzekomo ogłaszającego kapitulację. No tak, deepfake to jest groźna, straszna, perfidna broń. Ale wierzę, że na deepfake'a Putina i jego bandziorów Ukraina odpowie równie znaczącym deepfake. Pora na część WTS-u dotyczącą kultury. Oddaję głos Antkowi. Witam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś w kąciku kulturalnym zaczynamy od informacji o tym, że coraz więcej polskich autorów wycofuje swoje powieści z rosyjskich półek oraz zmienia plany wydawnicze w związku z napaścią Putina na wolną Ukrainę. Wśród tych pisarzy znajduje się pan Jakub Ćwiek, autor m.in. popularnego cyklu fantastycznego Kłamca. Na podobne ruchy zdecydował się pan Adam Przechszta, autor Gambita Wszechpolskiego. Obaj panowie właśnie zerwali umowy z wydawcami z Rosji. Tymczasem okazuje się, że świat kultury nie mówi jednym głosem i tak pan Piotr Sawicki, być może znany tym z Państwa, którzy sięgają po książki straszne, chodzi oczywiście o horror, ale nie tylko książki pana Macieja są straszne, równie przerażające jest to, jak dał się zmanipulować rosyjskiej propagandzie. Uparcie uważa, że Rosjanie wyzwalają Ukrainę od nazioli. Wydawnictwo Dom Horroru już zerwało umowę z autorem, a pan Maciej Kamuda, który wcześniej ilustrował powieści Sawickiego, nazwał go śmieciem i podczłowiekiem oraz wyraził wstyd za to, że jego ilustracje kiedykolwiek zdobiły książki tego człowieka. A teraz, szanowni państwo, muzyka i Mick O'Y w utworze Nocne Niebo. Mówisz, że czas już niedługo skończy się nam. Oglądasz znów nocne niebo, czarno-białe myśli sprzed lat. Uleciał blask. I to dziś wszystko w WTS-ie. Miejmy nadzieję, że ta wojna skończy się szybko, upadkiem reżimu Putina. Trzymajcie się w tych trudnych czasach. Do zobaczenia. Cześć.